Witajcie. Dzisiaj pragnę zaprezentować Wam model Maca Anthema z klocków Kobi. No ten model wykonałem już z dobry rok temu. Stał sobie on u mnie na półce właśnie przez ten czas. To, że nie nagrałem o nim żadnego dłuższego filmu, było spowodowane tym, że w tamtym czasie chyba nie miałem zbytnio czasu na właśnie dłuższe nagrywki. No i dlatego teraz widzicie właśnie ten film. Mac Anthem jest to linia ciężkich amerykańskich ciągników siodłowych. Mieliśmy tutaj do wyboru albo Daycaba, albo dwie wersje slipperów. Jak widzicie na załączonym obrazku jest to ten słynny amerykański Longhood. Naprawdę bardzo podobały mi się te ciężarówki. Moim zdaniem są znacznie piękniejsze od tych europejskich. Ten ciągnik mógł uciągnąć ładunek do 36 ton. Także no jest to dosyć spora wartość, ale nie największa jaka może być. Ponadto są one wyposażone głównie w silniki wysokoprężne od 300 do aż 500 koni mechanicznych. No i z takich podstawowych informacji o tym Macu to chyba by było na tyle. Nie jestem żadnym specjalnym znawcą ciężarówek, ani tym bardziej mechaniki, więc w dalsze detale techniczne nie będę się tutaj zagłębiał. Skupimy się teraz na modelu klockowym. Otóż tak, jak pewnie pamiętacie, albo nie, jest to mój pierwszy taki nowoczesny amerykański truck z tymi opływowymi kształtami, z tymi plastikami. I tutaj miałem dosyć spore problemy z odwzorowaniem głównie przodu tej konstrukcji, ale myślę, że jako tako mi się to tutaj udało i jestem nawet z tego zadowolony. No jedyną częścią, która mnie nadal wadzi w tym modelu jest tutaj ta przednia szyba i to, że ona nie jest pod żadnym kątem. Tutaj specjalnie, tutaj przydałby się nowy specjalny element pod to, ale oczywiście sam nie miałem takiej możliwości, więc no zrobiłem to moje klasyczne montowanie na tych tutaj rurkach. Myślę, że jako tako tutaj to wszystko spasowało i aż tak nie rzuca się mimo wszystko w oczy. Do samego modelu dobudowałem również chłodnię. Nie jest to żadny konkretny model, ale chciałem po prostu coś do tego traka dobudować. No i ta chłodnia była najbardziej oczywistym wyborem, no bo zawiera ona głównie same czarne cegły i specjalnie więcej tutaj do wykończenia tej chłodni nie trzeba było, więc po prostu na nią się zdecydowałem. No i dobra, możemy już chyba przejść do detalu. Tak więc tak, z przodu tutaj widzimy maskę. Jestem dosyć zadowolony z tego, jak tutaj te elementy chromowane, a przynajmniej na pozór chromowane, udało mi się zamontować. To są te płytki 1x2 zamontowane pod bokiem. Tutaj zobaczcie, że jeszcze ten spód, ten, nie wiem czy mogę to tak nazwać, zderzak, jest zamontowany pod skosem. On się tutaj nieco rusza. Tutaj na tym elemencie mógłby się znaleźć nadruk no, samej logówki Maca. Tutaj mamy światła mgielne, tutaj są główne światła, no i nad nimi też mogłyby się znaleźć oczywiście kierunkowskazy. One fajnie by tutaj dopełniły no, cały ten przód i wydaje mi się, że poza nimi tutaj specjalnie nic więcej nie trzeba. Ok, teraz przejdziemy sobie lekko do boku. Tutaj te elementy, zobaczcie, że one są zamocowane lekko pod skosem. Proszę bardzo. No i z tego też jestem dosyć zadowolony. Zobaczcie też, jak mi się udało tutaj spasować to nadkole, tą górną część tego, powiedzmy, błotnika, no i właśnie ten przód. No, moim zdaniem fajnie to wygląda. Koła są tutaj dla mnie dosyć klasycznym wyborem. Nie miałem zbytniej alternatywy do tego, chociaż teraz jak Kobi wchodzi w licencję z ramem, to tam są naprawdę bardzo ładne koła, takie wpuklone i myślę, że one fantastycznie by się nadawały właśnie do moich amerykańskich traków, zwłaszcza do tylnych osi. No i po prostu nie mogę się doczekać tego odlewu, aż będę miał powiedzmy z 20 takich sztuk i będę mógł sobie je normalnie wczepić do moich modeli i po prostu wtedy to już będzie w ogóle wolna amerykanka. Okej. Co ja pierdolę. Mamy tutaj oczywiście stopnie do kabiny, mamy otwierane drzwi. Mamy tutaj też lusterka. Z nich nie jestem specjalnie dumny.
Jednak też nie wiedziałem, co tutaj specjalnie można by było zmienić. Mamy tutaj też okno, bo to jest oczywiście wersja tego największego slipera. Możemy sobie już chyba przejść do środka. Zdejmujemy sobie tutaj ten dach. No i proszę bardzo, mamy dwa fotele. Mamy tutaj zasygnalizowaną deskę rozdzielczą. Mamy kierownicę. Tam w tej tylnej części, no jako że to jest sleeper, mamy dwa łóżka. Jedno z góry, drugie z dołu. Mamy trochę przestrzeni na dole. Tutaj jest, zdaje się, mikrofalówka. Tam pod spodem jest telewizor w tym miejscu. Tutaj są chyba jakieś szafki. Natomiast po drugiej stronie, dobra, tutaj po drugiej stronie zdaje się, że jest albo zamrażarka, albo po prostu lodówka. Dobra, zmieniłem nieco kadr. Odczepiłem też na chwilę naczepę, bo no dosyć ciężko się odczepia, zwłaszcza z tym zaczepem, który ja tutaj użyłem. No i od razu w oczy rzucają nam się tutaj te gigantyczne rury wydechowe. Mamy tutaj też zasygnalizowane te wiązki do elektryki, zdaje się, oraz do hydrauliki. Tutaj z boku też mamy zbiorniki z paliwem. One są oczywiście po dwóch stronach. Mamy tylne osie, które są podwójne. Tutaj mamy siodło. Mamy też tylne chlapacze. W tym miejscu też mogłyby się znaleźć światła tylne, ale niestety nie miałem takiej możliwości. To by tylko można było zaradzić nadrukiem. No i co? Chyba z tej ciężarówki to by było na tyle. Mamy jeszcze oczywiście chłodnię do omówienia, więc teraz sobie ją przyczepię. Ok. No i zobaczcie, na przodzie mamy te wszystkie elementy, które się tutaj powinny znajdować. Nie jestem pewien, co tutaj dokładnie się znajduje, więc dla pewności nie będę opisywał. Chłodnie w swoim założeniu mają służyć głównie w przewozie na przykład mięsa, też oczywiście lodów, no i innych tego typu rzeczy, które wymagają niskich temperatur. W samej budowie jest ona dosyć podobna do innych naczep plandekowych, czy chociażby takich klasycznych puszek amerykańskich. No i też przerobienie na jakąś inną wersję naczepy nie jest tutaj specjalnie trudne, no bo możemy wymontować po prostu ten element z przodu, no i zabudować to paroma innymi elementami, żeby to po prostu do czegoś innego pasowało, tak? Tutaj mamy stopki, one są na stałe, w żaden sposób one się nie wysuwają. Tam pod spodem też był jakiś zbiornik, niestety nie jestem pewien, co on ma symbolizować, możecie napisać. Mamy też osłony tych elementów, które były właśnie pod tą chłodnią. Mamy tylne osie, które też są podwójne. Mamy chlapacze, no i tył. Z niego jestem najmniej dumny, ale też tutaj za bardzo nie miałem elementów na wykończenie tego w jakiś sensowny sposób. Mamy tylne lampy, mamy rejestrację. Tutaj jest stopień bodajże. No i oczywiście podwójne drzwi, które możemy sobie otworzyć. I tam jest naprawdę bardzo dużo miejsca na różnego rodzaju towary. No i dobra, to by było wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Dziękuję za dotrwanie do końca. No i do następnego. Cześć!